Halo MCC w końcu wchodzi na PC. Fajnie mi się zrymowało. Dzisiaj opowiem wam o bardzo fajnym newsie, który Microsoft zapowiedział wraz z 343 Industries. Otóż okazuje się, że Halo, ta kosmiczna sci-fi strzelanka, bardzo popularna seria w Stanach Zjednoczonych, wchodzi w końcu na PC. Już nie będzie ekskluzywem konsolowym. W Polsce raczej Halo obiło się bardzo cichym echem. Tak lekko ktoś pierdnął i w sumie wszyscy zapomnieli. A szkoda, bo rzeczywiście jest to bardzo dobra seria, bardzo dobra marka, którą doświadczam w sumie w tym roku, bo kupiłem specjalnie Xboxa One tylko po to, żeby zagrać w Master Chief Collection i Halo 5. Przed premierą Infinite, bo Infinite też zostało zapowiedziane na PC, czyli najnowsza odsłona serii. I tak się składa, że MCC jest naprawdę bardzo spoko rzeczą. Dla osób, którzy może nie są w ogóle zorientowani, nie mają bladego pojęcia, o czym ja w ogóle gadam. Więc czas na małe wyjaśnienia. MCC to Master Chief Collection. Master Chief Collection to kolekcja, to zbiór, remaster 4 głównych odsłon cyklu Halo, która pojawiła się na przestrzeni lat. I co jakiś czas deweloperzy dodają do tej kolekcji teraz co inne tytuły, czy też jakieś dodatki standalone, jak chociażby Halo ODST, czyli standalone dodatek do Halo 3, który również został właśnie wprowadzony. I nowym newsem jest to, że do kolekcji zostanie dodane również Halo Reach, czyli tak zwany prequel. Jednocześnie ostatnia gra studia Bungie z cyklu Halo, zanim poszli w swoją stronę tworzyć Destiny, a prawa do Halo otrzymało 343 Industries. I tak się składa, że MCC wydano w 2014 roku na Xboxa One tylko i wyłącznie i było to niesamowity bałagan, straszny burdel. Kolekcja była wręcz niegrywalna, było mnóstwo różnych błędów, mnóstwo różnych problemów, które powodowały, że no nie ma sensu, po prostu nie ma sensu w to grać i ludzie odstawili to w kąt. A warto nadmienić, że MCC to nie tylko zbiór gry kampanii, w kampanii fabularnych, ale to i również wsparcie kooperacyjne dla maksymalnie 4 graczy, więc co za tym idzie usługi sieciowe. To również multiplayer. Twórcy połączyli wszystkie części w jedno i zrobili jedną wielką grę. Więc masz ponad 100 map do dyspozycji, mnóstwo różnych trybów rozgrywki, gry społeczne, gry rankingowe, co-op, tak jak już mówiłem. I jeszcze dodają do tego coraz to nowe komponenty, ponieważ pomimo już 5 lat na karku MCC jest nadal aktualizowane i właśnie zapowiedziano, że pojawi się na PC. Ale zawsze jest ale. Wersja PC-towa będzie delikatnie inaczej wyglądała niż ta Xboxowa, ponieważ aktualnie na wersji Xboxowej mamy Halo Combat Evolved Anniversary Edition, czyli remaster, mamy Halo 2 Anniversary Edition, czyli remaster, Halo 2 Classic, czyli klasyczna wersja Halo 2 z podbitą rozdzielczością, mamy Halo 3, mamy Halo ODST, czyli dodatek do trójki, i mamy Halo 4, które w ogóle się niczym nie różni od oryginalnego Halo 4, ale dodano do kolekcji. I Halo 2 Anniversary korzysta z tego samego silnika co Halo 4 i nawet wykorzystuje niektóre elementy w przypadku rozgrywki sieciowej. Natomiast Halo Combat Evolved, Halo 2 Classic i Halo 3 używają swojego silnika, tego najstarszego, nazwijmy to tak. Więc Master Chief Collection jest teoretycznie zasilany przez 2 silniki graficzne. I to wszystko ma jeszcze działać na konsoli w 60 klatkach, a na PC mam nadzieję, że w jak największej ilości klatek. Więc jest to w ogóle dla mnie wielkie zaskoczenie, wielki szok, bo to jest pierwsza gra w historii, tak mi się wydaje, bo nie pamiętam ani jednej. Być może się mylę, być może mi zaraz powiecie w komentarzach jakąś inną, ale dla mnie wydaje mi się, że to jest pierwsza gra, która używa więcej niż jednego silnika graficznego do tego, żeby operować na pewnych elementach i standardach. Coś niebywałego i to jest na pewno wielkie osiągnięcie programistyczne przede wszystkim, by zaimplementować aż 2 silniki i uruchamiać je, inicjalizować w dość szybkim momencie, gdy na przykład chcemy nagle zagrać w Halo 2, a potem nagle zagramy w Halo 3 czy 4. Więc spoko, bardzo, bardzo spoko. Samo Halo jako seria może nie jest jakimś niesamowicie wybitnym dziełem, bo nie jest, to trzeba przyznać, ale jest to na pewno seria, która bardzo mocno zapisała się w kartach historii gatunku strzelanek FPS, ponieważ jest to tak samo wielki hicior jak chociażby Half-Life, ponieważ pierwszy Half-Life bardzo zmienił gatunek, wprowadzając chociażby system fabularny do strzelanek, tak? Coś, czego nigdy wcześniej nie mogliśmy doświadczyć. Natomiast Halo również wykorzystało ten pomysł i Combat Evolved pojawiło się w bardzo bliskim odstępie czasu, więc to też nie był jakiś wielki przypadek, a ani to też nie było ustawione, że razem z Half-Life'em próbujemy wstawić fabułę do gry, więc
że tak powiem, dzięki tej erze roku 1998 do 1999 zmieniła się właśnie ta koncepcja wydawania gier strzelankowych, gier singleplayerowych, strzelankowych, gdzie już nie jesteśmy takim typowym BDS-em, który nie potrafi ani słowa powiedzieć, ale w końcu oni potrafią coś przemówić i w końcu również inni bohaterowie potrafią coś przemówić i przekazać bardzo ciekawą fabułę, a fabuła w Halo jest bardzo spoko. Co prawda niektórzy bohaterowie, wydaje mi się, są wstawieni bardzo na siłę, przez co czasami plot fabularny jest taki strasznie zamieszany. Najbardziej w Halo 4 fabuła jest strasznie skomplikowana i bardzo łatwo można się zgubić. Natomiast w Halo 1, 2 i 3, ta pierwsza trylogia, której jakby wydarzenia są kontynuowane z jednej na drugą, bardzo fajnie było to zaprezentowane, więc widać, że Bungie jeszcze wiedziało mniej więcej, co trzeba zrobić. Cóż mogę powiedzieć o wersji tej PC-owej, więc tu jest trochę inaczej, ponieważ tak jak mówiłem, na Xboxowej mamy już 4 części i Halo Reach zostanie dodane jako płatny dodatek. Natomiast na PC będzie to wyglądało inaczej, ponieważ najpierw wychodzi Halo Reach, później wyjdzie Halo Combat Evolved, później wyjdzie Halo 2, później Halo 3 i na samym końcu zostanie dodane Halo 4 do PC-owej kolekcji, więc tak jak twórcy powiedzieli, PC-towcy będą dostawać gry w kolejności chronologicznej do wydarzeń historycznych, więc zaczynamy właśnie od prequela, czyli od Halo Reach, co będzie oczywiście nowinką i dla konsolowców, i dla PC-towców, bo Halo Reach w MCC nie ma. Jest to absolutnie najnowsza jakby rzecz. Co do PC-towej wersji, będzie oczywiście to prawdziwy PC-towy port i Microsoft mówi, że zobligował się bardzo dużo wydać środków i przede wszystkim przyjął aż 2 studia, które będą pracowały nad MCC na PC, a jest to dokładnie Splash Damage twórcy Dirty Bomba i Raytheon Studios twórcy Crackdowna, więc obie firmy pracują web w web, by mieć pewność, że nie popełnią tego samego błędu, co w przypadku wersji Xboxowej, że będą potrzebowali aż 3 lat, by naprawić MCC na konsoli, więc oni chcą, żeby MCC na PC działało już pierwszego dnia dobrze u każdego, nieważne czy na Windows 10, czy na Windows 7, gra ma po prostu działać. A ma wspierać wiele różnych rozdzielczości, ma mieć wsparcie ultra-wide, ma mieć wsparcie modów po premierze, ale ma mieć wsparcie modów. Chłopaki z teamu Eldevrito, którym udało się przenieść rosyjskie Halo Online i zrobić z tego darmową grę dla wszystkich, czyli właśnie ci moderzy, dołączyli do ekipy i będą właśnie pracować nad wsparciem modów do gry, co jest bardzo ciekawe. Warto też nadmienić, że Halo na PC będzie miało FOV slider, oczywiście. Być może będzie opcja wycentrowania celownika, bo jeżeli nie wiecie, to Halo 2 i 3 z jakiegoś powodu nie ma celownika na środku, tylko jest celownik troszeczkę niżej, by się łatwiej celowało na konsoli. Bo jak dobrze wiemy, granie na padzie w strzelankę nie jest zbyt przyjemnym doświadczeniem, powiedzmy sobie to szczerze, ale próbuję, Próbuję sobie przejść Halo na konsoli i jakoś mi tam w miarę wychodzi, chociaż oczywiście zdarza mi się umierać wielokrotnie, co zresztą widzicie na materiale z multiplayera. Natomiast ma być to po prostu porządny PC-towy port, mają być odblokowane klatki, nie będzie blokady 60 fps, nie. O tym, jaki będzie max fps, ma być podobno zależne od gry, czyli tak naprawdę od silnika, tak? Więc podejrzewam, że te starsze gry będą wyciągać więcej klatek, a te gorsze, te nowsze będą wyciągać pewnie mniej, więc będą troszeczkę mniejsze blokady, tak mi się wydaje. Oczywiście PC dostanie też multiplayer. Multiplayer jest matchmakingowy, składa się z 3 komponentów. Multiplayer składa się z gier społecznościowych, czyli takich typowych gierek, gdzie ktoś hostuje, wybiera sobie tryb, wybiera sobie, które Halo go interesuje, wybiera sobie pulę map, wybiera tryb. Może zaprosić swoich przyjaciół do party i można stworzyć prywatną gierkę, albo po prostu wejść w matchmaking i pograć for fun, tak? Bez żadnego odblokowywania, nic takiego. Po prostu zwykłe gierki, tak? Są też gry rankingowe dla tych, którzy jednak chcą troszeczkę bardziej poczuć się kompetytywnie. Jest jakby rotacja playlist. Bodajże co 4-5 miesięcy studio Free for Free zmienia te playlisty. W przypadku konsoli głównie grają w Halo 3 i tam są takie różne tryby, 4x4 się głównie gra, jest też doubles, czyli 2x2 i jest to taka bardziej kolekcja esportowa, mają tam pozmieniane zasady i tam zdobywa się rangi w formie jakby poziomów, tych poziomów można zdobyć 50, natomiast nie jest to takie typowe levelowanie, że idziemy w górę, zdobywamy expanie. W przypadku gier rankingowych im więcej wygrywasz, tym większe jest prawdopodobieństwo, że awansujesz na kolejną rangę, natomiast jeżeli przegrasz kilka razy pod rząd, to wtedy ta ranga spada i ta ranga jest, z tego co kojarzę, globalna teraz w MCC, bo dawniej na każdą playlistę była oddzielna ranga, więc 50 jest maksymalna i co jakiś czas jest właśnie zmiana sezonu, zmiana tych playlist. Dość ciekawy pomysł, IMO, na podtrzymanie graczy przy życiu. No i jest też Forge, którego
podobno nie będzie na premierę na PC-owej wersji Halo MCC. Forge to jest edytor map, jest to wbudowany w grze edytor map, gdzie możemy wykorzystać dostępne asety z Halo i po prostu zbudować swoją własną mapę i zagrać prywatny mecz z naszymi znajomymi, pozapraszać ludzi i po prostu na niej zagrać. I z tego co kojarzę, najlepsze mapy społeczności są później wybierane do matchmakingu i będą mogły się pojawić na oficjalnych playlistach, co zresztą Free for Free Industries aktualnie robi z Halo 5, ponieważ rzeczywiście jest dużo map społecznościowych, które pojawiają się w rotacji playlist matchmakingowych. Więc to są te takie 3 główne komponenty, no i oczywiście każdą kampanię Halo można zagrać w koopie do 4 osób. Są też tak zwane czaszki. Czaszki to są takie modulatory, które pozwalają wam dodać troszeczkę więcej wyzwania do Halo. Jeżeli chcecie przejść kampanię w jakiś inny, szalony sposób, to możecie właśnie załączyć taką czaszkę i tam też się zdobywa punkty, jest też speedrun mode, dużo fajnych naprawdę bajerów. Więc jest to bardzo wypasiony produkt i mam nadzieję, że Microsoft tego nie spieprzy, tym bardziej, że gra wychodzi nie tylko na Windows Store, ale również na Steama. Wow! No Microsoft po prostu... Nie wiem co oni robią, ale robią bardzo dobrze. I nie mogę się doczekać, żeby w końcu móc zagrać. Podobno Halo Reach na PC, czyli pierwszy moduł MCC, wyjdzie w wakacje. Takie są podobno plotki. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ja się nie mogę doczekać. I podejrzewam, że po tej wielkiej, pozytywnej tutaj zapowiedzi i po tym ogromnym odzewie na świecie gra raczej tak szybko nie umrze.